Jeśli miałbym wybrać jedno ćwiczenie, które sprawdza wszystkie fundamenty strzelectwa, to byłby to Build Drill. Witam Cię serdecznie, mówi Chris, Pretoria Tactical Solution. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zostaw na dole koniecznie subskrypcję, zalajkuj nasz kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas jest to ogromna motywacja do dalszej pracy, bo w końcu robimy wszystko z myślą o Was, aby to Wam przekazywać naszą wiedzę. Tak więc subskrypcja. Build Drill to ćwiczenie, które sprawdza praktycznie wszystkie fundamenty strzelectwa. I moim zdaniem każda osoba, która poważnie chce wejść w świat strzelectwa dynamicznego, sportowego, bądź też bojowego lub obronnego, powinna regularnie właśnie to ćwiczenie wkomponować w swój plan treningowy. Ćwiczenie to sprawdza powtarzalność ciągu kaburowego, poprawne zbudowanie chwytu na pistolecie, ponieważ musimy tutaj dobrze kontrolować naszą broń, poprawną pracę palca na języku spustowym oraz odpowiednie zgranie przyrządów celowniczych. I na dodatek mamy jeszcze czynnik stresu, ponieważ ćwiczenie to wykonujemy z timerem. Na czym dokładnie to ćwiczenie polega? W magazynku mamy 6 nabojów, ładujemy broń i chowamy załadowaną broń do kabury. Po usłyszeniu dźwięku timera zadaniem jest jak najszybciej dobyć broń, wyprowadzić ją do celu i oddać 6 celnych strzałów w strefę alfa. Standardową odległością jest 7 metrów, a ćwiczenie powinno się wykonać do 3 sekund, przy czym wszystkie trafienia powinny zmieścić się w strefie alfa. I powiem Wam szczerze, że to nie lada wyzwanie. Dla osób, które dopiero zaczynają z tym ćwiczeniem, to niekoniecznym jest zachowanie odległości 7 metrów i zmieszczenie się w 3 sekundach. Takim przyzwoitym czasem na sam początek jest moim zdaniem 6 sekund. I ważne jest to, że każdy musi znaleźć swój odpowiedni poziom i od tego poziomu zacząć progresować do przodu. Co to znaczy? Jeżeli na 3 metrach jesteście w stanie zmieścić się w 3 sekundach w strefie alfa, to przechodzicie na 5 metrów. Jeżeli widzicie, że na 5 metrach nie mieścicie się w czasie albo wszystko Wam ucieka poza strefę alfa, to wtedy należy wyizolować dany problem, czy winą jest źle zbudowany chwyt, czy niepoprawna praca na języku spustowym, albo też niepowtarzalność w ciągu kaburowym. A w międzyczasie mała reklama. Boom! Znajdujemy się na strzelnicy Leonhard w Gorzycach Wielkich koło Ostrowa Wielkopolskiego. Jest to nasza zaprzyjaźniona strzelnica. Bardzo, bardzo sympatyczni właściciele. Jeśli masz pozwolenie na broń, albo jego jeszcze nie masz, zadzwoń, umów się na termin, nie będziesz żałował. Koniec reklamy. Nie bójcie się tego, że wasze trafienia mogą lądować poza strefą alfa. Bardzo dużo osób dochodzi do pewnego momentu i chce zostać w takiej strefie komfortu. Nie w tym rzecz. Pchajcie siebie do przodu, progresujcie. Jeżeli widzicie, że coś Wam ucieka, to starajcie się znaleźć źródło błędu, wyizolować go, by dalej iść do przodu. Na tym polega Build Drill. A teraz pytanie do Ciebie. Zostaw na dole komentarz, czy strzelałeś Build Drilla, co sądzisz o tym ćwiczeniu i czy masz może jakieś inne ćwiczenie, które preferujesz. Bardzo mnie to ciekawi, tak więc pisz komentarz. No dobra, zrobię teraz kilka zajazdów próbnych z odległości 7 metrów. Tobie zalecam z całego serca wykonać to ćwiczenie w zaciszu domowym, bo możesz w treningu bezstrzałowym Build Drilla też zrobić i potem idąc w myśl zasady 80-20, czyli 80% treningu bezstrzałowego, 20% treningu na strzelnicy, bierzesz to wszystko, czego się nauczyłeś w domu i weryfikujesz to na strzelnicy. Tutaj jeszcze raz, jeżeli dopiero pierwszy raz wykonujesz to ćwiczenie, to nie musisz je wykonać z odległości 7 metrów, możesz sobie zacząć od 3, potem sprogresować na 5 i na 7 metrów. Ważne jest to, abyś starał się cały czas izolować poszczególne błędy. Ważne też jest to, aby w tym ćwiczeniu strzelać w odpowiedniej kadencji, żeby pracować świadomie nad bronią. Czyli nie strzelamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, tylko staramy się w swoim tempie strzelać tak, aby zmieścić się w celu. Ja sobie teraz zacznę od 6 sekund, potem będę pomału przyspieszał, na samym końcu postaram się zmieścić w 3 sekundach i zmieścić wszystko w strefie alfa. Chodzi tutaj o to, że każdy musi pod siebie znaleźć odpowiednie tempo i tak jak mówiłem, nie bójcie się tego, jeżeli nie będziecie trafiać strefę alfa. Tutaj chodzi o to, aby pchać siebie cały czas do przodu. Zaczniemy sobie teraz to ćwiczenie. Ja będę strzelał z 7 metrów. Na początku postaram się zmieścić w czasie do 6 sekund i potem sobie sukcesywnie to tempo będę przyspieszał. Ważne jest to, aby utrzymać rytmikę pracy na broni. Jedziemy?
Dobra, tutaj było 5 sekund. Wszystko było w alfie. Teraz sobie pomału to tempo przyspieszymy. Cztery 27. Też wszystko w alfie. I teraz zejdziemy sobie do 3 sekund. I robi się ciekawy. Lecimy. I to było 2,97. Możemy sobie na chwilę podejść. Tak mniej więcej, żebyście sobie zobaczyli. Skupienie było całkiem dobre, w kształcie pięści, trochę mi tu zeszły, no ale ważny koniec końców jest też to, żeby wszystko się tutaj zmieściło w tej strefie. Dobiegliśmy do końca, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie dowartościowaniem. Zostaw na dole komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, polajkuj go. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia na treningu. A, i wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Peace!